Gang shit, bad shit, gang squad close. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swing. I know I'm simple to attack. Butterfly doors on the Tesla. Cześć, dzisiaj opowiemy wam o najfajniejszym projekcie tego roku, jeżeli chodzi o Fiata 126P. Tutaj został umiejscowiony silnik Subaru, a auto z zewnątrz wygląda jak seryjny maluch. Z właścicielem tego samochodu, czyli Kamilem, znamy się już jakiś czas. Dzisiaj przyjechał do Kazimierza, do warsztatu. Kazimierz będzie tutaj jeszcze pomagał Kamilowi odnośnie ustawienia geometrii. To też wam pokażemy wam rozkład mas, ale to co najważniejsze i to co wiele osób do mnie pisało, żeby opowiedzieć więcej o tym samochodzie, bo jak mogliśmy zauważyć, tego samochodu pojawiło się w internecie już trochę. Mogliście zobaczyć posty, mogliście zobaczyć jak rusza, jak ten silnik jest składany. Dzisiaj odpowiemy na większość pytań, które gdzieś tam do nas spływały. Jest ze mną Kamil. Cześć, witaj. Hej. Fajnie, że przyjechałeś. Fajnie, że udało nam się tutaj spotkać, to ponagrywać i przy okazji tą geometrię zrobić. Więc ja biorę teraz aparat, przepytam cię dokładnie. Słuchaj, skąd pomysł, żeby taki silnik tutaj władować? No ogólnie pomysł wyszedł tak trochę przypadkowo, bo zajmuję się na co dzień głównie Subaru i miałem taki silnik na stojaku, coś tam robiliśmy, a akurat mój maluch stał bez silnika, bo malucha mam dosyć długo, kupiłem go 11 lat temu, w sumie moje pierwsze auto i tak miało kilka wcieleń, ale ten silnik jak był na stojaku, a ten maluch był bez silnika, to brat mówi, może by się to nawet tam zmieściło. Ja mówię, może by się zmieściło. I co, centymetr w ręce i No zacząłeś mierzyć? I potem już poszło, nie? Od pomysłu tam minęło trochę czasu, ale trochę te części też gdzieś rok, dwa kompletowałem części, pomysł cały czas był w głowie, cały czas myślałem jak to tam rozwiązać, jak to zmieścić, jak to połączyć. No i potem według tego planu, który był w głowie, zacząłem to realizować, no i efekt jest taki, jaki widać. No auto jeździ, no jeszcze tam wiadomo, kilka rzeczy trzeba poprawić, tam ulepszyć, ale jestem zadowolony. No, ale to możemy powiedzieć, to jest świeży projekt, tak naprawdę on dopiero zaczął jeździć. Teraz testy i frajdę z jazdy. No ale przejdźmy do tego silnika. Jeżeli tutaj otworzymy tylną klapę, oczom ukazuje się wypełniona komora silnika. Jakbyś więcej o tej jednostce opowiedział, ewentualnych modyfikacjach, co zmieniałeś, z czym miałeś problem? No to po kolei. To jest ogólnie silnik bazowo, jakby long block, to jest z Legacy EJ22. Początkowo był wolnossący, jest to taki jeden z najmniejszych silników tak gabarytowo w Subaru, bo jest to SOHC. Dosyć taki prosty silnik konstrukcyjnie, bez tam jeszcze ekologii. Teraz mamy kolektor wydechowy ze STI, turbo jest z Forestera XT, ale jeszcze jakby przedliftowego z 2-litrówki TF035. Przepustnica elektroniczna z Forestera 2,5 XT. Intercooler wodny. Przeszliśmy też na osobne cewki. Cewki są teraz z Audi, jest też zmieniony trigger na wale z WRX-a. Żeby się to zmieściło, to trzeba było zrezygnować z osłon rozrządu i trochę przerelokować alternator. Koło jest skrócone, jest wykorzystany jakby ten element, który w Subaru był na sprężarkę klimatyzacji, na alternator. No i nawet bez przeróbki jakby belki z zewnątrz i bez przeróbki klapy udało się to tu zmieścić. Powiedz mi teraz tak, jeżeli chodzi, wiadomo, silnik mamy włożony, rzecz, którą nie widzimy, a właściwie tam poruszymy trochę jak podniesiemy auto do góry, to jest skrzynia. Tak. Skrzynię zastosowałeś ze Skody, tak? Tak, skrzynia jest ze Skody Rapid, 5-biegowa, przełożenie najdłuższe 3,9. Na tę chwilę mamy dyfer jeszcze otwarty.
Może przyszłościowo wleci jakaś płytka, ewentualnie wkłady do skrzyni, ale to zobaczymy. No, trzeba tym pojeździć, zobaczyć, jak się to będzie zachowywać. Jeżeli chodzi o wnętrze, widzę, że zastosowałeś wyświetlacz ADU w standardowym obudowie licznika Świata 126P. Jak też wygląda sterowanie? Może silnika też opowiesz, bo też wiem, że tutaj jest osobny komputer. Tak, sterownik silnika to jest EcuMaster EMU. Wyświetlacz, jak widać, też od EcuMastera. Zależało mi, żeby zostawić jakby ten klasyczny wygląd Fiata 126, także ALS, procedura startu i zmiana map też jest na tych fabrycznych przełącznikach w liczniku. Jedynie z takich niefabrycznych rzeczy, no to kierownica i jakieś tam drobne rzeczy. Natomiast deska, obudowa licznika, no to jest tak jak było fabrycznie. I standardowo klatka bezpieczeństwa. Widzę, że ona jest fajnie dopasowana z tyłu do przeróbek, bo musiałeś wyciąć troszkę blach, żeby tą skrzynię wpasować, tak? Tak, trochę było przymierzania. Ten silnik w zasadzie tak teraz się wydaje, że to jest proste, ale trzeba było ten silnik na 20-30 razy wyciągać, wkładać, żeby zrobić mocowania, żeby to tak w miarę mądrze tam wpasować. Początkowo nie było pomysłu, żeby w ogóle klatkę montować, no ale potem no, ze względu na bezpieczeństwo i wzmocnienie też tej konstrukcji, jeśli chodzi o mocowanie silnika, ta klatka wpadła. Tutaj też możemy zobaczyć, że sporo tego miejsca jest poświęconego odnośnie skrzyni. Musiałeś to wszystko zabudować na nowo. Powiedz mi, dlaczego tyle, w sumie taka wysokość tego jest? To jest tak podniesione. Tak, no zależało mi, żeby zostawić jakby zbiornik oryginalny z Malucha, dlatego na dole nie było dużo miejsca i wykorzystaliśmy jakby poduszki silnikowe z Subaru do skrzyni w tym aucie i one są zamontowane jakby od góry i jest taki stelaż zrobiony. Przechodząc do przodu, widzimy chłodnicę z Hondy. Coś więcej? Tak, jak się sprawuje? Dokładnie, jest to chłodnica wody z Hondy, taki chyba najgrubszy rdzeń, jaki był dostępny. I przed tym możemy zauważyć jeszcze chłodniczkę w zasadzie wymiennik ciepła intercoolera wodnego, który mogliście zobaczyć z tyłu. No i cały układ, zbiorniczek, pompka, zbiorniczek wyrównawczy. No i w sumie tyle się tu zmieniło. Powiedz mi, chyba zależało Ci bardzo na zachowaniu seryjnego wyglądu tego samochodu. Tak, chciałem, żeby z zewnątrz w miarę możliwości wyglądało to w miarę seryjnie. Czyli przeciwieństwo mojego. Okej. Z takich ciekawostek to mamy tu pas przedni wycięty jakby tylko pod zderzakiem i jest tu zrobiona taka kierownica powietrza na chłodnicę. Najpierw ustawiamy geometrię, tak wstępnie zobaczymy, bo jest ustawiona do oka tak zwanego. Potem, jak już będziemy mieli wstępną geometrię, ustawimy sobie rozkłady, spróbujemy ustawić rozkłady mas. Z tyłu chyba nie za bardzo jest co tam pokręcić. Natomiast z przodu coś się na pewno uda zrobić. Myślę, że też odpowiemy na to pytanie, najważniejsze pytanie, czyli jak wygląda rozkład mas w tym samochodzie. Byłem wczoraj na wyścigach Maluch Trophy i pierwsze pytanie, jakie padło, to jak tam wygląda rozkład mas przednia kontra tylnia oś? Czy to jest jakby bardzo, ten przód jest odelżony i ta cała masa jest na tylnych kołach? Czy jednak nie tak do końca? No też wstępnie coś mamy. Niestety na tylnej osi pochylenie z prawej strony mamy zdecydowanie większe niż z lewej i nie wiem, czy cokolwiek z tym zrobimy. Zbieżność ładnie zbieżny, więc tutaj drobna korekta i nic się nie będzie złego działo. A z przodu też wyprzedzenia stworzni mamy. Można troszeczkę podrównać, natomiast nie ma tragedii. Przy takiej różnicy wartości jeszcze nawet nie będziemy odczuwali ściągania. Pochylenia też do wyrównania, ale jest ładnie. Zbieżność sumaryczna całkiem spora, ale też tak
Jak na ustawienie na oko, to bardzo dobre oko. Dziękuję. Tu ogólnie tę prawą sprężynę jakby zrobiłem tak delikatnie krótszą, nie? Żeby jak ta lewa strona będzie obciążona, żeby się to trochę równało, ale widzę, że trochę przesadziłem. Możemy zacząć, żeby podrównać ten tył, to już musiałbyś sobie wskoczyć dokładnie do środka, żeby obciążenie było takie realne. No i sobie regulujemy tył, później tak, żeby mieć porówniutko, a jak tył dojdziemy do porozumienia, no to zobaczymy, co się z przodu uda, żeby też to podrównać. Jak myślisz, delikatnie chyba zbieżnie, nie? Ustawić Tak, tył, do jazdy na wprost to. tył to delikatnie zbieżnie, tak, tutaj nawet fabryka zaleca te 0,30, jest bardzo dobrą wartością. A przód bliżej okolicy zera, szczególnie, że mamy całe tam prowadzenie. No jest poliuretan w jednym miejscu, ale dużo jest unibolków, mało gumy, więc tutaj śmiało można jak najbliżej dojść w okolice zera. Wtedy jest takie najmniejsze opory, neutralne prowadzenie i możemy sobie zawsze troszeczkę od zera w tą czy w tą odbić. No jak sobie troszkę rozbieżnimy, to będzie lepiej atakował zakręty, natomiast będzie bardziej nerwowy na prostej. Jak zrobimy go bardziej na plusika, no to będzie taki bardzo łagodny, przewidywalny na prostej, natomiast zakręty będzie, pierwsza faza będzie taka bardziej zmulona, nie? Także w zależności jakie przeznaczenie, jak mówisz, że na prostą, to rzeczywiście lekko zbieżnego możemy sobie go ustawić. Dobra, Kazimierz poustawiał to, co trzeba było, to, co dał radę poustawiać i teraz w sumie jest najważniejszy moment, czyli moment na sprawdzenie wagi rozkładu masy. Zaraz wam to wszystko pokażemy. Będziecie mogli sobie porównać, jak wygląda dociążenie tylnej osi, jak wygląda dociążenie przedniej osi. No i o to właśnie bardzo wiele osób mnie pytało. Dobra, jesteście gotowi na wyniki? No to zapraszam. Pusty samochód waży 809 kg. Pusty, no znaczy z płynami, jakimś paliwem. Ile tam jest paliwka? Pełny zbiornik. No, z pełnym zbiornikiem jest 809 kg, czyli suchy samochód można przyjąć, że poniżej 800 kg waży, także całkiem przyjemna waga do tej mocy. Przednie lewe koło 143 kg nacisk, przednie prawe 147 kg, tylne lewe 268 i tylne prawe 251 kg, co przekłada nam się na taki rozkład mas tył-przód, czyli 290 kg na przedniej osi, 519 na tylnej osi, czyli daje nam to 64% na tylnej osi, 36% na przedniej osi. Dobra, i korzystając z tego, że mamy w tym momencie podniesione auto, zapytamy Cię dokładnie, co zostało zmienione, jeżeli chodzi o zawieszenie. Jeśli chodzi o przednie zawieszenie, no to jest wyrzucony resor, jest włożone zawieszenie wielowahaczowe i normalnie teraz jest zastosowany amortyzator ze sprężyną. No i do tego dołożona maglownica zamiast zwykłej maluchowskiej przekładni. Jeżeli chodzi o hamulce, to są zmienione na tarcze z? To jest Seicento, taki najpopularniejszy mod w maluchu. Jeżeli chodzi o węże, tutaj widzimy raz, tak, dwa i jeszcze w środku miałeś? Tak, bo przewody jakby układu chłodzenia silnika idą w tunelu, a te cięższe przewody to są kulera wodnego. I on jest umieszczony tutaj, tak? Tak, jest tutaj z przodu, jest taka kierownica w zderzaku zrobiona, teraz tymczasowo jest rejestracja założona, ale jest tu taki lejek, żeby łapało to powietrze na chłodnicę. Przechodząc do tyłu tego samochodu, możemy zobaczyć wreszcie tutaj skrzynię, którą zastosowałeś. Jakbyś więcej o niej trochę powiedział? No, skrzynia to jest 5-biegowa ze Skody 130 czy tam Rapid. To jest właściwie Rapid, bo ma przełożenie główne 3.9. Na razie jest seryjna, może przyszłościowo jak się trafi jakiś sponsor, to wleci jakaś kłówka albo sekwencja, bo są wkłady dostępne. Tak samo dyfer tu jest otwarty, ale możliwe przyszłościowo, że się pojawi jakaś szpera, bo płytki też są do tego dostępne. I tutaj też widzimy tylne hamulce, też zmienione. Tak, tył to też jest Seicento, jest trochę taki
nietypowy adapter i hydrołapa zamiast standardowego ręcznego. No jeżeli chodzi o tylne zawieszenie? No to tu jest Bilstein B6, no i sprężyna zrobiona taka na zamówienia z 18 pręta. Mówiłeś tutaj jeszcze, że w zbiorniku zmieniałeś smok, tak? Tak, pompa jakby z pływakiem jest z Subaru, wszczepiona w oryginalny zbiornik maluchowski. I tu idzie filtr. Tak, filtr to taki popularny Audi A4 czy tam jakiś Golf przelotowy. Powiedz mi jeszcze, no bo to nie są oryginalne półosie. Tak, najpierw były półosie jakby łączone, takie hybrydy z części Skody i z Subaru. Natomiast po pierwszych testach wyszło, że nie wytrzymywały te półosie i są dorobione jakby nowe wałki z monolitu, z takiego wzmacnianego materiału, no i przeguby. To jest wewnętrzny ze Skody, a zewnętrzny to jest tripod popularny, taki jak się stosuje w słapach w Maluchu. No i tutaj jeszcze rzut oka na miskę olejową. Tak, miska też jest trochę skrócona, no żeby tam nie zahaczać. Zależało mi, żeby była delikatnie wyżej niż ta kołyska, która też jest z Subaru. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. Kamil, bardzo dziękuję, że nas odwiedziłeś. Cieszę się, że też ta geometria mogła zostać wyregulowana. Ja mam olbrzymią motywację, żeby choć w połowie nasz projekt z Kazimierzem był tak dopieszczony jak twój maluch. Mam nadzieję, że później zrobimy jakieś zdjęcia, jakieś filmy, jak tylko uda nam się złożyć. Jeżeli chcecie zobaczyć auto Kamila, to co wrzuca jego zdjęcia, wbijcie tutaj. Tu się wam wyświetla Instagram, wrzucimy. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, bo jeszcze kilka swapów na pewno się tu pojawi, kilka ciekawych swapów. Ale tobie jeszcze raz dziękuję, idziemy pewnie poupalać, jeszcze trochę się pobawić tym samochodem. Mega projekt, słuchajcie, jeszcze raz subskrybujcie kanał, dajcie lajka. Jak macie pytania do Kamila, napiszcie w komentarzu, a my idziemy się bawić. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the